Czas popieścić nasze uszy muzyką jednego z najbardziej ekstremalnych zespołów wszechczasów. Zespołu wściekłego, opętanego, ale przy tym finezyjnego. Przykładu black metalu bez żadnych udziwnień czy dotknięć innych stylów. A albumem dziś prezentowanym jest Ceterial Nord. Ceterial powstają w Sundsvall w Szwecji w 1993 roku. Założycielami byli Alastor Myseris oraz Devotan. W 1994 roku ukazują się 2 dema, zaś w 1995 epka pod tytułem For Them Mid Blood. W 1996 ich piękny, zimny debiut pod tytułem Nord. Wiecie co? Intrygują te 3 kropki w tytule. Może miały świadczyć o rozpoczęciu wspaniałej kariery, jednak według mnie na kolejnych albumach Ceterial nie sprostał zadaniu. Kręcił się w kółko wokół słowa Satan i średniej jakości black metalu. Debiut jest ich szczytowym osiągnięciem, do którego na następnych albumach niestety się nie zbliżyli. Na płytę składa się 6 kompozycji o różnej długości trwania, od 5 do 14 minut, gdzie przewodnią rolę odgrywają blasty perkusyjne wraz z mgłą riffów gitarowych, często o folkowym zabarwieniu. Są to demoniczne kołysanki, świetnie skomponowane i wyprodukowane. Zaś wokal Krata jest opętańczym, histerycznym, wściekłym krzykiem, który w tekstach mówi o umieraniu, granicach ciemności, krwi i innych radostkach dnia codziennego. W miksie zaś wokal nie został wybity ponad inne instrumenty, a raczej się z nimi stapia, co sprawia bardzo fajne wrażenie. Dużo jest tu piekielnej naparzanki, która rozgrzewa nasze stopy zmarznięte od minusowej temperatury albumu. Pod warstwą gitar są bardzo ciekawe pady klawiszowe, które dodają dostojności dźwiękom. Świetna produkcja The Abyss Studio odzwierciedla czystą energię zawartą w muzyce Ceteriala. Utwory są podobne do siebie, co sprawia, że album jest spójny. Tremola gitarowe są melodyjne, ale trudno zapamiętywalne, więc za każdym razem, gdy włączymy album, odbywamy podróż na nowo. Album ten dostojnie kroczy przez lodowate zaspy śniegu naszej ciemnej strony duszy. Kiedyś słyszałem, że jest to szwedzka odpowiedź na In the Night Side Eclipse Emperora, jednak tyle razy słuchając i tego albumu nigdy nie miałem takich skojarzeń. Chyba że chodzi o ten mroczny romantyzm pierwszej połowy lat 90. Każdy ma jednak prawo sądzić i uważać jak chce. Ta płyta jest iście zajebista, której absolutnie nic nie brakuje. Jest chłodny klimat północy, co jakiś czas pojawiają się folkowe, akustyczne wstawki gitarowe. Są melodeklamacje oraz oczywiście furia i wściekłość, której nie może zabraknąć w tego typu muzyce. To posłuchajmy teraz fragmentów tego wybitnego blackowego dzieła. Płyta zaczyna się bez zbędnego jardolenia kawałkiem pod tytułem In the Still of a Northern Full Moon. Jest to monumentalny 12-minutowy kawałek z różnymi zwolnieniami folkowymi, gitarami akustycznymi, bo wiadomo, jeżeli kawałek tyle trwa, to musi się w nim dużo dziać. Utwór opowiada o zatopieniu noża w swoim ciele podczas pełni księżyca. Mörkret Steed to już naparzanka w iście szwedzkim stylu. Tremola gitarowe, blasty perkusyjne i wrzask wokalisty pokazują, z jakim gatunkiem mamy tutaj do czynienia. Jest tutaj oczywiście parę momentów doniośle brzmiących, a muzycy ewidentnie chcą powrotów sił ciemności na ziemię. Over the Blood Takta Nord to najdłuższy, bo 14-minutowy utwór na płycie, z kilkoma zwolnieniami akustycznymi oraz ciekawą solówką. Zaczyna się ostrą, piekielną jazdą, której wydaje się, że nic i nikt nie zatrzyma, a jednak. Opowiada zaś o wojnie z chrześcijaństwem, w której to wygrywają demony. Na zakończenie proponuję For Them Mid Blood. Jest to kolejny rzeźniczak na płycie, jednak z 3 całkiem fajnymi solówkami.
Krat zaś wypluwa z trzewia słowa o tym, że czeka w ciemności na czarne postacie, przy których będzie mógł zanurzyć się w grzechu. Czas obejrzeć okładkę i wkładkę. Na coverze jest kapitalne foto ośnieżonego lasu nocą. Ten chłód z okładki niesamowicie koresponduje z muzyką, która jest lodowata, aż czuć ten mróz na twarzy, który de facto aż parzy, jak za długo go doświadczamy. Dookoła ramka złota, a na środku świetne logo Seterial. Pod nim ozdobny tytuł Nord w tonacji srebrnej. Okładka bardzo przykuwa uwagę. Na pierwszej rozkładówce wkładki na białym tle gotycką czcionką wydrukowano tu pierwszą część tekstów do utworów. Na środkowej rozkładówce jest czarno-biała fotografia członków zespołu w corpse paintingowych makijażach, w pełnym blekowym rynsztunku z mieczami, nożami i groźnymi minami, jak przystało na ten rodzaj sztuki. Na następnej stronie dalsza część tekstów wraz z herbami zawierającymi literę S jak Seterial. Na zamykającej stronie wkładkę są fajne foty członków zespołu w zdobnych ramach oraz info o twórcach płyty. Na płycie CD wydrukowano czarno-białą fotę muzyka gdzieś w lesie w pozie iście black metalowej jako blade lico. Pudełko zamyka strona z herbem Seteriala z pentagramem po środku, tytuły utworów oraz informacje, gdzie i przez kogo płyta została nagrana, kto zaprojektował grafiki oraz logo wydawcy, w tym wypadku Soul Seller Records. Nord jest tak samo rzeźnicki, jak i melodyjny, zimny jak północna zamieć i gorący jak ognie piekielne. To po prostu album kompletny. Szwedzi pokazali, jak się powinno grać The True Scandinavian Black Metal. Szkoda, że na następnych albumach tak bardzo obniżyli poprzeczkę. Ale jak mówiono w Misiu Barei, trudno co robić. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!